Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale chciałam Wam pokazać, jak zrobić farsz do pierogów, można powiedzieć najszybszych i najsmaczniejszych. Możliwe, że ktoś powie, nie, z gotowanego mięsa jest dla mnie lepszy. A więc dlaczego nie? Każdy lubi to, co lubi. Ja uważam, że takie pierogi z mięsa mielonego są jakby najszybsze. I ja już mam bardzo dużo opcji z pierogami. Również te pierogi mam już, mój pierwszy filmik. I dlatego chciałam Wam podać jakby ten farsz, jeden, jak i drugi, ten właśnie z mięsa, żebyście mogli sobie wejść tylko i wyłącznie na ten farsz, jak zrobić. Jest bardzo prosty do zrobienia. Pierogi są naprawdę w pół godziny gotowe. Powiem Wam, naprawdę jedne z najsmaczniejszych pierożków. Takich nie jadłam jeszcze w żadnej restauracji. Te pierogi robię już od lat. Dlatego, że jestem z zawodu rzeźnik i już na niektórych filmikach wspominałam. Nie martwcie się. Tu, gdzie ja mieszkam, nawet metkę wieprzową jedzą. Co ja nie jem na przykład, bo się boję. Ale jem tatara wołowego. I jeżeli Wam się usmaży na przykład kotlet w 7-10 minut, zależy również jak gruby jest, to i te pierogi Wam się ugotują. I że robiłam już tyle razy na te imprezy polonijne, robiłam tutaj dla moich gości, dla mojej rodziny, powiem Wam, że zawsze będą gotowane i wszystkim smakują. A więc czego chcieć więcej? Dlatego teraz przejdę i pokażę Wam, jak ja robię tylko i wyłącznie ten farsz. Z mięsa mieszanego dam wołowe z wieprzowym dla smaku, dla koloru i oczywiście jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Przejdę do przyprawienia sobie tego mięsa. Mam 600 g mięsa wieprzowego i 200 g wołowiny. Teraz biorę sobie 1/3 szklanki wody. I daję 3 łyżki płaskie bułki tartej. Jeżeli nie macie tartej, możecie dać z pół bułki suchej, ale ją również namoczyć w wodzie, żeby Wam zmiękła. I to sobie stoi teraz, czeka. Potrzebuję pół takiej większej cebuli. Tą cebulę kroję w kostkę. Bardzo drobniutko. Mogę do tego dać parę kropli magii, ale jeżeli macie magię zieloną w ogródku czy gdzieś pod ręką, to weźcie parę płatków, trochę szczypioru i pokrojcie to wszystko na bardzo, bardzo drobniutko. A więc naprawdę są bardzo, bardzo smaczne. Teraz do tego daję pół ząbka czosnku i również kroję bardzo drobniutko. Możecie również wycisnąć przez praskę. Możemy troszeczkę rozgnieść, jakbyśmy chcieli mieć trochę drobniej. Teraz do tego daję 1 jajko całe. Teraz do tego daję tą bułkę. I teraz daję z pół łyżki soli na początek. I z pół łyżeczki tymianku. Możemy dać również, ja tutaj mam mieszaną czubrycę, czerwoną z zieloną, dam łyżeczkę czubrycy. Nie wyczujecie, a mięso będzie miało naprawdę smak superowy. Jeżeli nie macie czubrycy, dajcie z łyżeczkę pieprzu ziołowego. Ja dam i to, i to, i to nam da jeden superowy smak.
Do tego możemy dać troszeczkę pieprzu. Ja mam tutaj właśnie pieprz mieszany, to znaczy biały, czerwony, czarny. Jeszcze odrobinkę. Z pół łyżeczki. I teraz to wszystko już mieszam. Muszę wymieszać teraz te wszystkie składniki razem. Jak macie rękawiczki, możecie użyć rękawiczkę i dobrze wymieszać. Ja będę mieszała z 2-3 minuty widelcem. Ponieważ ja wszystko mieszam widelcem. Co idzie, to mieszam wszystko widelcem. I proszę już zobaczyć, farsz jest wymieszany. To, co musimy teraz koniecznie zrobić, to spróbować ten surowy farsz. Wam powiem coś pysznego, ale ja łagodną sól dam jeszcze z pół łyżeczki soli. Jeżeli macie polską sól, tą z Wieliczki, czy jakąś tam inną, to Wam powiem, jeżeli jest mocna, dajcie na początek mniej soli, ale dosolcie. Jeżeli miałoby teraz to mięso postać 2-3 godziny, zanim będziecie robić te pierogi, to trzeba jeszcze raz przemieszać i wtedy jeszcze raz trzeba spróbować, czy nie potrzeba soli. Super! Dlatego na ten mój farsz z mięsa mielonego, mieszanego, wieprzowo-wołowego mam 60% wieprzowiny, 40% wołowiny. Mniej więcej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Takie mięso można sobie kupić. Jeżeli byście robili sami w domu, to dajcie z pół kilograma wieprzowiny, z 30 deko wołowiny. Jak tak przyprawicie, jak ja tutaj zrobiłam Wam, to pierogi będą pyszne. Nie będzie innej opcji. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. I oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję i do widzenia. Przełożyłam do miski. Zrobię zdjęcie i już wkrótce na moim kanale.